Czołem wszystkim. Jakiś czas temu mówiłem na swoim kanale o scenie melodyjnego death metalu, bądź inaczej scenie z Göteborga. Jednak jak zapewne wiecie, to w Szwecji była jeszcze jedna scena death metalowa działająca w stolicy kraju, Sztokholmie. Dziś więc zajmiemy się jednym z jej przedstawicieli, jak i też jednym z najbardziej znanych zespołów szwedzkich death metalowych, czyli oczywiście Entombed. Entombed to zespół, myślę, że doskonale znany fanom death metalu. Szwedzka formacja została założona w roku 1987. Wraz z zespołami Unleashed, Dismember i Grave, Entombed jest zaliczone do czołówki tego gatunku w swoim kraju i razem tworzą tak zwaną wielką czwórkę szwedzkiego death metalu. Jednak Entombed jest także mocno utożsamiany z gatunkiem określanym jako death and roll, którego to uważa się, że jest jednym z pionierów. Formacja przechodziła liczne zmiany w składzie i do chwili obecnej ukazało się łącznie 9 studyjnych dorobków kapeli. Także ja nie chcę przedłużać i zapraszam do dalszego oglądania. Historia grupy Entombed zaczyna się w roku 1987, kiedy to w Sztokholmie narodziła się pod nazwą Brainwarp. W tym samym roku nazwa została zmieniona na Nihilist. Założył ją perkusista Nicke Andersson wraz z Alexem Helidem i Leifem Kutznerem. Ten ostatni, pomimo iż nie był nigdy w zespole w czasach, kiedy to działał pod nazwą Entombed, to jednak wniósł do muzyki zespołu pewien bardzo istotny element. Zespół był pod silnym wpływem zespołów punkowych i rockowych, lecz także nieco cięższych grup, takich jak Kreator czy Death. Nie trzeba było długo czekać i już w marcu 1988 roku Nihilist wkracza do studia, by nagrać i wypuścić swoje pierwsze demo Premature Autopsy. Prócz wspomnianych wyżej trzech muzyków, na albumie także pojawili się dwaj członkowie zespołu Morbid, wokalista Lars Guran Petrow i gitarzysta Uffe Kederlund, którzy to później staną się oficjalnymi członkami zespołu. Nagranie demo zostaje dobrze odebrane i pod koniec tego roku panowie wkraczają do znajdującego się w Sztokholmie Sunlight Studio, by zarejestrować drugie demo Only Shreds Remain, które zostało wydane w roku 1989. Tym razem album został nagrany z udziałem basisty Johnnego Hedlunda, którego możecie kojarzyć jako lidera Unleashed. Uważało się, że był on także wokalistą na powyższym wydawnictwie, jednak oficjalnie wokale zostały tutaj nagrane przez Petrowa. Taśma demo rozchodzi się w nakładzie 3000 kopii i w sierpniu tego samego roku chłopaki ponownie wkraczają do studia, by nagrać jeszcze jeden album demo, Drowned. Tym razem w nagraniach nie brał już udziału Leif Kutzner i gitary prócz Alexa Helida nagrywał tutaj Uffe Kederlund. Ten album jako jedyny z taśm demo Nihilist otrzyma reedycję winylową, która ujrzała światło dzienne w roku 1990 nakładem Bloody Rude Defect Records. Drowned było także ostatnim już nagraniem pod nazwą Nihilist ze względu na coraz to większe różnice między Johnem Hedlundem a resztą zespołu. Z tego powodu Johnny rozstaje się z zespołem i zakłada Unleashed, a Nihilist zaczyna działać pod nową nazwą Entombed. Już pod nową nazwą między 23 a 4 września tego samego roku grupa nagrywa kolejny album demo zatytułowany But Life Goes On, które zostało nagrane w składzie Petrow, Kederlund i Andersson. Choć na albumie zostali wymienieni także Alex Helid i David Blomqvist, którzy to dołączyli do zespołu krótko po nagraniu. Jednak Blomqvist niedługo potem rozstał się z Entombed. Dopiero w roku 1990 nakładem legendarnej już wytwórni Earache Records wychodzi debiutancki album zespołu zatytułowany Left Hand Path. Płyta została nagrana w grudniu 1989 w sztokholmskim Sunlight Studio we współpracy z Thomasem Skogsbergiem. Wraz z albumem Sumerian Cry Tiamat jest to oficjalnie pierwszy studyjny album nagrany w powyższym studio. Left Hand Path jest powszechnie uważany za jeden z wyznaczników stylu szwedzkiego death metalu. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów tego wydawnictwa jest brzmienie gitar. Entombed, jak i inne death metalowe zespoły ze Szwecji, takie jak Dismember, na swoich płytach wczesnych miały bardzo charakterystyczne brzmienie gitar, określane potocznie jako basso. Za twórcę tego brzmienia uważany jest Leif Kutzner, który to był członkiem formacji Nihilist. Stworzył on efekt basso poprzez podkręcenie do maksimum wszystkich pokrętów swojego Boss HM2 i zostało ono przyjęte przez różne zespoły nagrywające w Sunlight Studio. Leif, prócz tego, że był twórcą owego efektu, to wraz z Nicke Anderssonem i Uffe Kederlundem był także autorem muzyki na tej płycie. Na Left Hand Path mamy numery o bardzo intensywnym i ciężkim brzmieniu, często określanym jako mięsiste i tłuste. Są te numery przepełnione agresją i punkową werwą, co również było znakiem rozpoznawczym sztokholmskiego death metalu. Znaczna część kompozycji pochodzi z albumów demo, w tym i tych z czasów Nihilist. Płyta otwiera tytułowy Left Hand Path, będący konkretnym, bezpośrednim death metalowym strzałem. Dalsze numery na płycie nie zatracają energii i mocy i oferują równie doskonałe riffy i ciosy, takie jak chociażby Drowned, Supposed to Rot czy But Life Goes On. Plus dużo perkusyjnych debitów, również będących dość rozpoznawalnym elementem sztokholmskiej sceny.
Należy też zwrócić uwagę na produkcję tego albumu, która jak na owe czasy trzeba przyznać była niezwykle dobra. Choć z jednej strony ten album jest bardzo brutalny i masywny, to jednak ta płyta brzmi czytelnie. Mimo upływu lat, moim zdaniem ten album nic absolutnie nie stracił i wciąż uważam, że jest to znakomite wydawnictwo. Stał się ten album także jednym z filarów szwedzkiego death metalu i bezapelacyjnym klasykiem tego gatunku. Mikael Stanne, wokalista Dark Tranquillity, w wywiadzie dla Revolver Magazine wymienił ten album jako jeden z 5 najlepszych szwedzkich death metalowych albumów. To klasyk i jak na to, co zrobił dla gatunku, ale i tego zdefiniował ówczesną sztokholmską scenę death metalu, to było brzmienie, którego wszyscy chcieli. I wciąż to robi do pewnego stopnia. Jest brudne i brutalne i pokazuje, że jest coś innego, co prowadziło tych gości niż tylko chęć bycia tak brutalnym, jak ich ulubione death metalowe zespoły. Słychać, że znacznie więcej wydobywa się ze ściany HM2, wywołanym przesterowanym pedałem. Widziałem Nihilist, jak grali tu w mieście i byłem fanem, ale kiedy usłyszałem pierwsze demo Entombed, a potem ten zmieniający życie debiut, byłem kupiony na całe życie. Moim zdaniem Left Hand Path to znakomity album i według mnie jest to bez wątpienia najlepszy album Entombed. Jedynka Entombed odnosi sukces, a o zespole powoli zaczyna się robić głośno. Grają koncerty, odbywają nawet trasę koncertową z amerykańskim zespołem Atheist, jednak w 1991 w wyniku pewnych nieporozumień wokalista Lars Goran Petrow zostaje usunięty ze składu zespołu. Wcześniej zaś do grupy dołączył basista Lars Rosenberg, później występujący chociażby zespołem Therion. W roku 1991 grupa wydaje swoją pierwszą epkę pod tytułem Crawl, która została nagrana z gościnnym udziałem wokalisty Urvara Savstruma, znanego przede wszystkim z zespołu Nirvana 2002. Ten sam rok owocował także również wydanie drugiego i dość znaczącego dla grupy albumu, jakim jest płyta Clandestine. W nowym wydawnictwie jako wokalista został wymieniony Johnny Djordjevic, występujący wcześniej chociażby z Carnage. Jednak tak naprawdę, jak stwierdził Urvar Savstrom, partie wokalne nagrał Nicke Andersson. Djordjevic w rzeczywistości nagrał tylko krótki fragment w jednym z utworów i na tym koniec. Jeśli chodzi o samo nagrywanie, to w wywiadzie dla V13.net Uffe Kederlund wypowiedział się o tym w sposób następujący. Nie mieliśmy wokalisty, ale było tak, że to nie problem, nagrajmy album mimo wszystko. Byłem również zaskoczony tym, że Diggs Eric powiedział tak, gdy się spotkaliśmy, czy to ok nagrać kolejny album. Nie pamiętam wiele, wszystko stało się tak szybko. Miksowanie było interesujące, nie wiedzieliśmy zbyt wiele, zrobiliśmy wyciszenia i podgłośnienia, gdy wymiksowaliśmy album. To jak koniec Crawl, wyciszenie, a potem Severe Burns. Musieliśmy odpiąć wszystko, zmienić stojaki na efekty do następnego utworu, zmienić poziom i tak dalej. Było nas 4. Robiliśmy to w czasie rzeczywistym, może to było wówczas normalne. Gdybyśmy wiedzieli o technikaliach masteringu, moglibyśmy zrobić wyciszenie i edycję dla nas w masteringu, ale to jest to, co mi się w tym czasie podoba. Mieliśmy coś zaplanowane i upewniliśmy się, że to się stało. Z jednej strony pewne standardy zostały zachowane, jeśli chodzi na przykład o sposób produkcji czy o brzmienie gitar, ale z drugiej strony jeśli chodzi o samo podejście, to jest to rzecz nieco inna niż debiut. Tak jak jedynka była płytą bardzo punkową, jeśli idzie o podejście, tak Clandestine jest już bardziej technicznym albumem. Co do zmiany kierunku na tej płycie, to Alex Helid w wywiadzie dla Heavy Music HQ wypowiedział się następująco. Ten album jest dla mnie bardzo skomplikowany. Spotkaliśmy się i zagraliśmy koncert z Atheist około 1990 roku. Dopiero co wydaliśmy pierwszy album, byliśmy po prostu zachwyceni ich setem. To jest powód, dla którego poszliśmy w bardziej technicznym kierunku. To był ciężki album do zagrania na żywo. Na tym albumie dzieje się wiele rzeczy, których nie słychać, nie dostrzeżesz tego, więc pomyślałem, że to był dobry sposób, by się zagłębić w ten album, rozdzielić go i rzeczywiście pokazać ludziom, co tam jest. Tam było wiele rzeczy, które do tego doprowadziły. To była interesująca jazda. To też jest kolejna cecha, która odróżnia szwedzki death metal od tego ze Stanów, ponieważ w Stanach death metalowe zespoły często starały się być bardziej techniczne, zaś te ze Sztokholmu były dużo bardziej punkowe. Jeśli chodzi o wokale, to Nicke Andersson świetnie się w tej roli sprawdził, jego wokal wcale aż tak drastycznie nie różni się od Petrowa, więc moim zdaniem wszystko gra. Jeśli zaś tyczy się roli Djordjevicza na tym albumie, to jedynie zaśpiewał króciutki fragment w utworze Sinner's Bleed. Sam album muzycznie moim zdaniem jest płytą na poziomie. Wciąż mamy to rewelacyjne brzmienie gitar i produkcji na poziomie, jednak jest to podane w troszeczkę inny sposób. Mniej tu punkowości, a w zamian za to mamy muzykę z bardziej technicznym podejściem, co też jak widać wyszło chłopakom świetnie. Album zawiera kilka naprawdę zabójczych numerów, jak chociażby Severe Burns, Crawl czy Sinner's Bleed. Finalnie zatem mogę powiedzieć, że Clandestine to album choć inny, to jednak nadal tak samo zajebisty co Left Hand Path. Także dla fanów death metalu, a zwłaszcza szwedzkiego, moim zdaniem pozycja zdecydowanie godna uwagi. Rok później dochodzi do porozumienia i LG Petrow wraca do składu grupy. W tym samym roku ukazuje się również epka Stranger Eons, nazwana na cześć jednego z utworów z Clandestine, który pojawia się na tym albumie, a do tego jeszcze 2 kawałki nagrane przez Nicka Anderssona i Uffe Kederlunda. W 1993 ukazuje się również epka Hollow Man, oznaczająca powrót Petrowa, jednak w tym roku ukazało się jedno znacznie bardziej znane wydawnictwo. Chodzi oczywiście o dziś już legendarny album kapeli zatytułowany Wolverine Blues.
Ten album jest w pewnym sensie przełomem dla zespołu, ponieważ jest to pierwszy album, na którym zespół zaczął grać w stylu tak zwanego death and rolla, czyli oczywiście chodzi o death metal z elementami rock and rolla i rocka. Tutaj Entombed odchodzi od klasycznego death metalu z pierwszych dwóch płyt, dodając do swojej muzyki pewne naleciałości hard rocka, hardcora czy heavy metalu. Można również zauważyć pewne elementy groove'u. No i oczywiście standardowy element muzyki Entombed, czyli mięsiste, brutalne brzmienie gitar. Tutaj mam wrażenie, że jest ono jeszcze mocniejszy i agresywniejszy niż na wcześniejszych nagraniach zespołu. Ten album zawiera inne podejście do muzyki niż Clandestine, o czym nawet wspomniał Alex Haley w wywiadzie dla BraveWorld.com. Na Clandestine jest z pewnością więcej części i mniej powtórzeń. To jest album, na którym to byliśmy pod wpływem Atheist i staraliśmy się zrobić go tak skomplikowanym, przynajmniej tak skomplikowanym jak mogliśmy. Byliśmy pod wpływem koncertu, który zagraliśmy z nimi około 1990 roku, ale ciężko nam było zrobić to na koncercie na żywo, więc poczuliśmy, że nie możemy już dalej mieć takiego podejścia. Było wiele zespołów robiących techniczne rzeczy lepiej od nas. Właśnie dlatego Wolverine Blues było swego rodzaju reakcją na to, co zrobiliśmy na Clandestine. Zamiast tego próbowaliśmy uprościć sprawę. I szczerze, bardziej osobiście wolę prostsze, bardziej rock'n'rollowe granie na Wolverine Blues. Nie oznacza to, że Clandestine było złe, ale tak po prostu Wolverine Blues jest lepsze. Ten posmak rock'n'rolla w połączeniu z death metalowym ciężarem i agresją wyszedł moim zdaniem znakomicie. Kawałki na tym albumie to totalne hity i numery totalnie rozwalające system. Wspomnieć tu należy na pewno o takim Hollow Man, który wcześniej pojawił się na wspomnianej wcześniej epce. Z innych numerów totalnych wręcz należałoby wymienić również takie Demon, Out of Hand czy Heaven's Die. Ogólnie cała ta płyta jest zajebista i wszystkie numery tutaj są moim zdaniem kompletne. Brzmienie jak wcześniej, doskonałe i super dopracowane. Thomas Skogsberg ponownie spisał się na medal i tak oto dostaliśmy ten jakże wykurwisty album. W ramach ciekawostki można też dodać, że została również wydana wersja ze zmienioną okładką, na której to widnieje Wolverine ze świata Marvela. Ta wersja jednak nie zawiera ostatniego kawałka Out of Hand. Wolverine Blues to krótko mówiąc album kompletny i znakomity. Jak dla mnie to wraz z Left Hand Path jest to najlepszy album Entombed i każdemu kto lubi takie granie gorąco polecam ten album. Między Wolverine Blues a kolejną płytą minęły 4 lata. W tym czasie doszło do zmiany basisty i Larsa Rosenberga zastąpił dawny członek Grave, Jürgen Sandstrom. I w 1997 roku nakładem Music for Nations ukazuje się czwarty studyjny dorobek kapeli zatytułowany DCLXVI – To Write, Shoot Straight and Speak the Truth. Pierwotnie tytuł tego albumu brzmiał po prostu DCLXVI, co w systemie rzymskim oznacza 666. Jednak został on, jak pewnie zauważyliście, znacznie wydłużony do tego, co finalnie mamy. Plus na okładce tej płyty widoczny jest aztecki bóg śmierci Mictlantecuhtli. Będziecie mieli napisane, bo nie umiem tego poprawnie przeczytać. Sam album różni się w pewnych kwestiach od swoich poprzedników. Płyta ponownie została nagrana w sztokholmskim Sunlight Studio, jednak jej brzmienie jest nieco inne. Nie jest ono już aż tak mięsiste jak na Left Hand Path, powiedzmy. Płyta wciąż jest ciężka, jednak nie jest przynajmniej dla mnie aż tak intensywna jak np. Wolverine Blues. Na płycie wciąż jest energia i moc, ale podane w trochę inny sposób. Jest tu mniej hardcore punka, a w zamian za to jest tu więcej garażowego rocka, czy może nawet stoner rocka. Plus LG Petrow śpiewa ciut inaczej niż wcześniej, trochę mniej growluje. Nie mówię, że śpiewa czysto, nic z tych rzeczy, choć jest to sposób śpiewania na tym wydawnictwie inny niż na poprzednim. Utwory tutaj są bardzo krótkie, niektóre takie jak Wound czy Parasite nie przekraczają 3 minut, a tak jak Justice Said nawet 2. Sam album, zawierając 14 numerów, trwa niecałe 40 minut. Płyta, choć dla mnie jest słabsza niż poprzednie 3, to jednak wciąż jest solidnym nagraniem. Może i brzmienie płyty jest słabsze, nie jest aż tak mocne, to jednak ten album zawiera kilka naprawdę dobrych killerów. Takich jak wspomniane wcześniej Wound, Somewhat Peculiar czy Justice Said. No i również taki Wreckage, który pojawi się na wydanej w tym samym roku epce o tym samym tytule. Z bardziej oryginalnych numerów należałoby tutaj wymienić też tytułowe DCLXVI, który to jest instrumentalnym utworem napisanym w całości przez Petrowa, który to jest w całości zagrany na klawiszach, więc można powiedzieć, że to taki moment na odpoczynek na tej płycie. Więc to nie jest w żadnym wypadku płyta słaba. Uważam, że jest bardzo dobra, ale tak po prostu słabsza niż poprzednie. Nawet recenzje, jakie ta płyta otrzymała, były gorsze niż wcześniejszych nagrań zespołu. Gitarzysta Alex Haley w wywiadzie dla metalinjection.com powiedział, że dla niego to jedna z jego ulubionych płyt Entombed, mówiąc:
Nagraliśmy je w nowym Sunlight Studio w bardzo twardym pokoju z kamiennymi ścianami i pomyśleliśmy, że to uczyni brzmienie ciężkim. Ale talerze i gitary brzmiały znacznie ostrzej niż myśleliśmy, że będą brzmieć. Gdy wysłuchaliśmy ostatecznej wersji, spodobało nam się jak brzmi, ale ciągle to wyciszaliśmy. Zaczęło się w bardzo wysokiej głośności i mieliśmy takie, tak to brzmi świetnie, ale potem mieliśmy takie, wow, już nie mogę znieść więcej niż 1 czy 2 piosenki przy tej głośności. Więc finalnie uważam, że jest to solidne nagranie, z tym, że trochę inne niż wcześniejsze. W tym samym roku dochodzi do kolejnej dość istotnej zmiany w składzie, a mianowicie grupę opuścił perkusista i założyciel Nicke Anderson, który to odszedł, by skupić się na zespole The Helicopters. Jego zastępcą finalnie został perkusista Merciless Peter Stjornvind. W tym samym roku ukazała się także nakładem E-Rake kompilacja Entombed, zawierająca kilka kawałków, z których niektóre były wówczas jeszcze niewydanymi numerami. I w 1998 Entombed wydał swój 5. studyjny album Same Difference. Ten album jest, można powiedzieć, dość sporą rewolucją w muzyce Entombed. Tak jak na poprzednich dokonaniach grupa grała death metal, bądź od pewnego momentu death and roll, tak na Same Difference grupa całkowicie zmienia swój kierunek muzyczny i zamiast death metalu, bądź muzyki z nim tożsamej, mamy bardziej metal alternatywny, która to, jak wiemy, w tamtym czasie królował. Przypomnijmy, że wtedy to powstawał jeden z największych gwiazd new metalu i metalu alternatywnego i nawet niektóre normalne metalowe zespoły uległy i przerzuciły się w pewnym momencie na takie granie. I tak też niestety stało się z Entombed. Cóż zatem mogę wam powiedzieć? Ten album jest czymś totalnie różniącym się od wcześniejszych, a nawet i późniejszych dokonań grupy. Powiedziałbym, że to jest jeden z tych przypadków, kiedy to gdybym nie wiedział jaki to zespół, to bym nie zgadł. Myślę, że gdyby ktoś mi puścił ten album, nie podając mi wykonawcy, to za żadne skarby bym nie zgadł, że to Entombed. A powiem wam, że rzadko kiedy mi się takie coś zdarza. Pod żadnym względem ten album nie brzmi jak ten zespół. Można też zauważyć, że utwór na tym albumie jest nieco prostszy niż wcześniej. Finalnie jednak ten album nie powala. Jest takim, można powiedzieć, krótkim epizodem w karierze tego zespołu, pokazującym chęć pójścia w stronę komercji, co jednak nie wyszło najlepiej. Ten album przyjął się nawet znacznie gorzej niż pozostałe dokonania grupy. Dla mnie osobiście to najsłabszy album Entombed i polecam go tylko i wyłącznie zagorzałym fanom tego zespołu. Na szczęście z kolejnym albumem jest już lepiej. Mowa oczywiście o wydanym w 2000 roku albumie Uprising. Wraz z tym albumem wracamy do brzmienia bardziej charakterystycznego dla Entombed. Dokładniej mówiąc, na Uprising wracamy do stylu bliższemu temu z Wolverine Blues. Dodatkowo co ciekawe, to obrazek widoczny na okładce jest niemal identyczny jak ten na okładce dema But Life Goes On z 1989 roku. Plus w kawałkach Year In, Year Out oraz Returning to Madness jako gość pojawia się Fred Estby, perkusista Dismember, który pracował tu także nad inżynierią dźwięku perkusji. Co do samej muzyki, to ten album można powiedzieć, że jest doskonałym wręcz powrotem zespołu do formy po niekoniecznie udanym eksperymencie na Same Difference. Ten album jest dużo bardziej death and rollowy. Brzmienie o niebo lepsze, mocniejsze, a sama muzyka bardziej punkowo-rock'n'rollowa, dzięki czemu jeszcze lepiej się tego albumu słucha. Płyta otwiera kawałek Seeing Red, zajebisty numer, będący jedną z moich ulubionych kompozycji Entombed. Mega ciężki, z zajebistym brzmieniem gitar i energią, no i oczywiście fajnym tekstem. Dalsze numery nie złagadzają brzmienia, wręcz go podkręcam, jak na przykład takie Time Out, Insanity's Contagious, Say It in Slugs czy Won't Back Down. Na albumie znajduje się także kawałek Scottish Hell, będący coverem Dead Horse, który to jest jednym z nieco spokojniejszych, nazwijmy to, numerów na płycie. Nie jest on aż tak intensywny jak reszta płyty, bo Uprising, moi drodzy, to prawdziwy, konkretny album, jeśli chodzi o takie granie i w sumie to nie wiem, czy w dzisiejszych czasach dałoby się zrobić taki album lepiej. Jest tu po prostu wszystko. Brzmienie doskonałe, gitary porządnie tnące i generalnie energia i ciężar tego albumu zmiatają z powierzchni ziemi. Sam Jürgen Sandström, ówczesny basista Entombed, wypowiedział się na temat tej płyty dla Voice of Reason w sposób następujący. Zdaje się, że każdy naprawdę myśli, że to świetny album. Otrzymał bardzo dobre recenzje zarówno od fanów, jak i zinów. I to jest oczywiście świetne, bo jesteśmy bardzo zadowoleni z albumu. Nie ma na nim zbyt wielu rzeczy, które chcemy zmienić, może jakieś drobne rzeczy, które można było zrobić inaczej, ale tak samo jest z każdym albumem. Myślę, że jest to najlepszy album, który zrobiliśmy od czasów Wolverine Blues. Także finalnie mogę powiedzieć, że Uprising to totalnie zajebisty album i dla mnie osobiście czołówka Entombed wraz z takimi albumami jak Left Hand Path czy wspomniane Wolverine Blues. Także wszystkim, którzy jeszcze tego albumu nie słuchali, bardzo polecam. Rok później Szwedzi wydają swojego 7. już pełniaka zatytułowanego Morning Star. Ten album jest trochę, można powiedzieć, eksperymentalny, bowiem tutaj Entombed z jednej strony wraca do bardziej tradycyjnego death metalu, a z drugiej zachowuje pewne elementy death and rolla, łącząc je jednocześnie z pewnymi elementami thrashu. Brzmienie tego albumu jest nieco czystsze niż poprzednika, ale wciąż konkretne i miażdżące.
Utwory tutaj są krótkie, ale bardzo mocne i rozwalające system. Na samym albumie pojawiają się też pewne nawiązania do filmu Adwokat Diabła z roku 1997. Głównie jeśli chodzi o utwory When It Hits Home i Shift Rebel Angel. Co ciekawe, do tego drugiego tekst pomógł napisać Urvar Savstrum, który to był sesyjnym wokalistą na epce Crawl. Wracając do samej muzyki, to Morning Star jest albumem, który myślę, że zadowoli praktycznie każdego fana death metalu. Jest tutaj wszystko, czego można by było się po Entombed spodziewać. Agresja, brutalność, punkowo-rock'n'rollowa energia. Wjeżdża na sam początek doskonały strzał w postaci wspomnianego Shift Rebel Angel, a potem jazda się rozkręca. Zaskakująca jest tutaj obecność w paru momentach na tej płycie mini akustycznych wstawek. Są one bardzo symboliczne i nie ma co ich porównywać do tych obecnych u kapel z Göteborga. A i tak ciekawy dodatek i absolutnie nie psuje odbioru płyty. Zwłaszcza, że album oferuje rewelacyjne, doskonałe wręcz numery, tak jak Ensemble of the Restless, Out of Heaven czy Young Man Nihilist. Wszystko tutaj jest, krótko mówiąc, zajebiste. To 37 minut wspaniałej death metalowej muzyki, która powinna się spodobać każdemu fanowi takich klimatów. Niczego tak naprawdę bym tutaj nie zmieniał. Zarówno brzmienie nagrań, jak i same kawałki są, krótko mówiąc, doskonałe. Sam Lars Goran Petrow wyraził swoje zadowolenie z nagrania tegoż albumu w wywiadzie dla Chronicles of Chaos z 2002 roku. Myślę po prostu, że to jest i wiem, że mówimy to z każdym albumem, ale jest to nasze najlepsze nagranie. Mieliśmy wiele satysfakcji z tworzenia Morning Star. To nie jest długie nagranie, jest dość krótkie, ale intensywne. Napisaliśmy go, nagraliśmy i ruszyliśmy dalej. Ten album był dla nas bardzo krótkim procesem. Zwykle spędzamy dużo czasu nad albumem, ale tego nie chcieliśmy. Nie chcieliśmy sobie zawracać głowy kawałkami i staraliśmy się robić wszystko dobrze na 100%. Dopiero co mieliśmy właściwy vibe. Upewniliśmy się, że został dobrze nagrany i ruszyliśmy z kolejnym kawałkiem. Nie trzeba było iść na całość z nagraniem, bardziej to dotyczyło wyczucia niżeli perfekcji. Także dla mnie osobiście Morning Star to bezapelacyjnie jedna z najlepszych płyt Entombed, podobnie jak Uprising, a wręcz powiedziałbym, że pod niektórymi względami ten album jest nawet lepszy. Dlatego też ja osobiście stawiam go tuż obok jedynki i trójki Entombed jako ich najlepszy studyjny dorobek. 2 lata później zespół wydaje już 8. studyjny album, który to nosi tytuł Inferno. Tym razem ponownie nieco zmieniają swój styl, jak i na niemal każdym poprzednim albumie. W tym przypadku zespół w porównaniu do stylu z Morning Star dodaje więcej elementów death and rolla, łącząc wszystko w jedną całość. W porównaniu z poprzednią płytą można też odnieść wrażenie, że Inferno jest płytą bardziej utrzymaną w średnim tempie aniżeli szybkim, bo na Morning Star summa summarum panowie nagrali szybciej. Na Inferno na pewno jest więcej groove'u oraz gruzu na gitarze. Na moje ucho także bass jest bardziej mocny i na pewno bardziej wypchnięty do przodu, co się moim zdaniem jak najbardziej sprawdza. Zwolennikom tradycyjnego death metalu ten album niekoniecznie może odpowiadać, jednak moim zdaniem ten death and roll w ich wykonaniu wciąż jest wyśmienity. Jak mówiłem, w porównaniu z Morning Star utwory tym razem nieco wolniejsze, niekoniecznie walcowate, ale takie w średnim tempie, na przykład otwierający Retaliation, do którego nakręcono teledysk. Innym dobrym przykładem może być mój ulubiony Children of the Underworld. Są jednak też momenty na tej płycie znacznie szybsze, ale wciąż konkretne, jak na przykład Young and Dead czy Public Burning. Album zawiera także hit zespołu Entombed, takim jest numer That's When I Became a Satanist. Mimo tytułu nie jest to numer, który w domyśle ma za wszelką cenę atakować religię chrześcijańską. W końcu Entombed to nie jest zespół black metalowy. Co ciekawe, album został w 2004 roku wznowiony przez Candlelight Records z dodatkową płytą o nazwie Averno, zawierającą 7 kawałków i to wydawnictwo jest znane jako Inferno Averno. Także finalnie mogę powiedzieć, że Inferno to kolejny album Entombed na poziomie i płyta, której zdecydowanie warto dać szansę, jeśli ktoś lubi ciężką muzykę, jaką gra Entombed. Także zdecydowanie polecam. W 2005 roku zespół wydał album koncertowy Unreal Estate, który to zawiera nagrany 1 marca 2002 roku koncert na Royal Opera Hall we współpracy ze Sztokholmską Operą Królewską. Po płycie Inferno zaszły dość znaczące dla zespołu zmiany w składzie. Najpierw w 2004 roku współpracę z grupą kończy Jürgen Sandström, potem w 2005 roku odchodzi także gitarzysta Uffe Kederl, a w 2006 perkusista Peter Stjornvik. Sandstroma i Stjornvinda zastępują odpowiednio Nico Elksgrand i Ole Dahlstedt. Entombed wtedy zostaje z jednym gitarzystą w składzie, jednak Alex Hellit chciał, aby jako drugi gitarzysta dołączył Leif Kutzner, który był członkiem Nihilist. Niestety nic z tego nie wyszło i tak oto dochodzimy już do ostatniego jak na razie albumu studyjnego Entombed, Serpent Saints, The Ten Amendments. Album został zadedykowany ku pamięci wspomnianego już przeze mnie Leifa Leffe Kutznera, który w roku 2006 odebrał sobie życie poprzez powieszenie w wieku zaledwie 33 lat. Kutzner, jak wiecie, był twórcą brzmienia gitarowego ikonicznego dla Entombed, a także grał na 2 pierwszych taśmach demo Nihilist.
Na jednej z tras koncertowych z Amon Amarth nawet, Alex Heard chciał upamiętnić Kuznera tekstem Live Kuzner, Rest in Peace na plakacie za perkusją. Wracając jednak do płyty i muzyki na niej zawartej, to tutaj Entombed ponownie zmienia nieco sposób grania. Tym razem wracają do bardziej death metalowego brzmienia oraz hard rockowych korzeni. A więc ten album znów brzmi inaczej, jednak do tego Entombed był w stanie już swoich słuchaczy przyzwyczaić, że każdy ich album oferuje coś innego. I Serpent Saints jest właśnie czymś takim. Mocno czuć tu powrót do korzeni zespołu. Dla osób, które znają już wszystkie poprzednie albumy, nie ma tu niczego, co powinno jakoś strasznie zaskakiwać. Przechodząc przez tą muzyczną podróż, jaką niewątpliwie jest dyskografia Entombed, nie powinno się być raczej zszokowanym tym, co tu mamy. Powrót do korzeni nie tylko słychać w muzyce, ale nawet i tekstach, czego dowodem jest utwór Masters of Death, gdzie mamy liczne nawiązania do metalu dawnych lat. Ale same numery tutaj wciąż są dla mnie solidne, jak chociażby tytułowe Serpent Saints, wspomniane Masters of Death czy In the Blood. Także finalnie mogę powiedzieć, że Serpent Saints to bardzo dobry album. Nie jest to może moja jakaś osobista czołówka Entombed, ale wciąż uważam ten album za wyjątkowo solidną płytę. A więc doszliśmy już do końca. Ranking i topkę zaraz będziecie mieli na ekranie, także ja już się będę z wami żegnał. Jeśli film wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Podzielcie się też tym, co wy sądzicie na temat Entombed. Chciałem też podziękować Pawłowi z kanału Nord Azerate za gościnny udział w tym materiale. Link do jego kanału znajdziecie oczywiście w opisie pod tym filmem. Tymczasem ja już się z wami żegnam, trzymajcie się i do następnego.